Ta choroba rozwija się po cichu. Kompletnie po cichu, nawet o tym nie wiesz. Niszczy metabolizm, dotyka milionów ludzi na całym świecie, ale jest dobrze, gdzieś daleko Stany Zjednoczone. Co to nas może obchodzić? Mnie obchodzą przede wszystkim Polacy, wy. Więc o co chodzi? Stłuszczanie wątroby. Może nawet, jeszcze raz powtarzam, może nawet o tym kompletnie nie wiesz. Nie spotykałeś się z tą nazwą. Kojarzysz sobie, że stłuszczenie wątroby to jest, wiecie, u tych, którzy przesadzają po prostu z alkoholem. Okazuje się, że nie. Jest tak zwane niealkoholowe stłuszczenie wątroby, niszczące wątrobę, czyli niszczące cały nasz metabolizm, tą największą fabrykę utylizującą wszelkie śmieci, wykonującą najgorszą, najtrudniejszą pracę w całym organizmie. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby. To niedomaganie, tę chorobę mają już dzieci. Pytanie dlaczego? A czy my je karmimy? I w związku z tym, co my możemy zrobić? Leki? Jakie leki? Przecież mówią nam, że na to nie ma lekarstwa żadnego, że to nie da się cofnąć. Więc pytania są dwa. A co jeśli to jest możliwe? Cofnięcie niealkoholowego stłuszczenia wątroby. A co jeżeli to się może odbyć w ogóle kompletnie bez leków? Tylko trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić. Jak wspomagać organizm? I jeszcze jedna sprawa. Czym odżywiać jelito? Czy też jelita? Bo mamy cienkie, grube, ale generalnie jedno potężne jelito. Więc jeszcze raz powtórzę. A co jeżeli można to cofnąć? W miarę możliwości w prosty sposób. Cześć kochani. Jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia i właśnie zajmiemy się tym tematem. Na początek może powiemy sobie dokładnie, co to jest niealkoholowe stłuszczenie wątroby. To jest plaga na całym świecie. Wielu z nas nie ma zielonego pojęcia o tym, że to jest prawdziwa plaga. Tak jak powiedziałem na wstępie, często nie wiemy dlaczego co i jak. Zaraz przejdziemy do tematu, a teraz bardzo Was proszę od razu z góry o subskrypcję, o lajki, o komentarze. Nie zapomnijcie o tym, bo dzięki Waszej akcji ten kanał może iść w górę. Ostatnio zaczęło się coś bardzo dobrego dziać, bo zaczęła gwałtownie rosnąć liczba subskrybentów. Spotkałem takie fajne opinie, przesympatyczne, nawet z Belgii. Aż pewna pani napisała, że po prostu odkryła ten kanał, jest to najlepszy kanał na YouTubie, dla niej oczywiście. I bardzo, bardzo Cię cieszę, bardzo dziękuję Ci, Irenko, za tą opinię. Akurat to jest pani, z którą robiłem wywiad u nas. Więc mam nadzieję, że wielu z Was odkryje ten kanał, że Wasi znajomi odkryją ten kanał, bo tutaj się po prostu nie robimy jakiejś politycznej mucki, tylko po prostu rozmawiamy o chyba najważniejszej sprawie dla nas, dla każdego z nas, o naszym zdrowiu. A za nasze zdrowie sami tylko odpowiadamy. Dobrze, kochani. Więc jeżeli mówimy o niealkoholowym stłuszczeniu wątroby, to pytanie, co to jest to niealkoholowe stłuszczenie, kochani, wątroby? Więc króciutko na początku. No właśnie, to niealkoholowe stłuszczenie wątroby, co to jest, jak ono wygląda. Tutaj mam pewien bardzo ciekawy artykuł, ale mamy oczywiście, kochani, translację. Więc niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, ona będzie w skrócie później NFFLD i tak dalej, i tak dalej. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Non-alkoholik i tak dalej, i tak dalej. Tak jak tu właśnie napisane. Częstość występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby odzwierciedla rosnący trend otyłości w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście to jest artykuł z amerykańskiego portalu, natomiast nas obchodzi, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Bo w Polsce, kochani, my na ślepo często naśladujemy Amerykanów. Najgorsze rzeczy, które możemy od nich wziąć. A więc co się dzieje? Jaki jest trend otyłości w Polsce w takim razie? Kochani, 57% ludzi w Polsce to są ludzie już z otyłością pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
Pierwszy, drugi, trzeci stopień. Najpierw pojawia się nadwaga, później otyłość pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Dlatego się zajmujemy tym tematem. Na świecie co czwarta osoba żyje z tą chorobą, która jest wynikiem gromadzenia się dodatkowego tłuszczu w komórkach wątroby, niezwiązanego z alkoholem. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroby wątroby jest obecnie najczęstszą postacią przewlekłej choroby wątroby. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby, nazywane stłuszczeniem wątroby, po prostu występuje, gdy ponad 5% całkowitej masy wątroby stanowi tkanka tłuszczowa. Nadmierna ilość tłuszczu w wątrobie może prowadzić do bliznowacenia, co zwiększa ryzyko raka wątroby lub jej niewydolności. Tak, bo pojawia się to niealkoholowe stłuszczenie, marskość, nowotwór, sprawa załatwiona. Osoby z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby są bardziej narażone na rozwój cukrzycy typu drugiego, a osoby z cukrzycą typu drugiego są bardziej narażone na rozwój niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Szacuje się, że 70% osób z cukrzycą typu drugiego, czyli 70 ludzi na 100 z cukrzycą typu drugiego, ma również stłuszczenie wątroby. Otyłość jest również głównym czynnikiem ryzyka niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Jak możesz rozpoznać, że masz tę przypadłość? Ponieważ niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby w większości przypadków nie powoduje żadnych objawów na początku, często zgłasza się do lekarza, gdy badanie wykonane z innych przyczyn wskazują na problemy z wątrobą. Może się tak zdarzyć, jeśli wątroba wygląda nietypowo w badaniu USG lub jeśli wyniki badań enzymów wątrobowych są po prostu nieprawidłowe, złe. Gdy inne badania nie dają jednoznacznego wyniku, lekarz może zalecić zabieg pobrania próbki tkanki z wątroby, czyli biopsja wątroby. Próbka tkanki jest badana w laboratorium pod kątem oznak stanu zapalnego i bliznowacenia. Zabieg ten wykonuje się poprzez wprowadzenie igły przez ścianę brzucha do wątroby. Czy to jest bezpieczne dla nas? To możemy na ten temat dyskutować. Pierwszą linią leczenia jest zazwyczaj utrata masy ciała poprzez połączenie zdrowej diety, tylko trzeba zdefiniować, co to jest zdrowa dieta, i ćwiczeń fizycznych. Utrata masy ciała pomaga w leczeniu schorzeń przyczyniających się do niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Idealnie pożądana jest utrata 10% masy ciała. Jednak poprawa czynników ryzyka może być widoczna już po utracie od 3 do 5% masy początkowej. Operacja odchudzająca jest również opcją dla osób, które muszą znacznie schudnąć. Guzik, prawda? Słuchajcie, ja czytam te różne artykuły naukowe i czasami wnioski z tych wszystkich badań to są obłędne. Operacja odchudzająca, czyli najpierw bariatria, określana w Polsce, kochani, jako chirurgia metaboliczna. Co chirurgia ma wspólnego z metabolizmem? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Ale wiecie, dlaczego tak to nazwano? Tak przy okazji, bo w tej chwili NFZ opłaca koszty przeprowadzenia operacji. W 2024 roku wykonano operacje bariatryczne, a wiecie, na czym to polega? Dokończę. Wykonano operacje bariatryczne na 7700 pacjentów. Wykonano im operację wycięcia 2/3 żołądka. Tej części żołądka, gdzie są gładziny produkujące grelinę, hormon głodu, nasycenia. Jak się to wytnie, to się nie będzie nam tak chciało jeść. I wycina się ludziom kawał zdrowego żołądka. Ludzie się na to godzą. Jak poczytałem na różnych forach na Facebooku informacje, znaczy jakieś wynurzenia ludzi, którzy chcą się poddać tej bariatrii, oni są często naprawdę w trudnej sytuacji, są bardzo otyli, więc oni się dzielą informacjami i wiecie, o co chodzi? Żeby poddać się takiej operacji bariatrycznej,
czyli wyciąć te 2/3, powtarzam, zdrowego żołądka, to najpierw przed operacją trzeba się odchudzić, zrzucić co najmniej 10% masy ciała. Czyli waży 150 kg, masz zrzucić 15 kg. I ja się zastanawiam, jeżeli ci ludzie zrzucili te, załóżmy 10% masy ciała, dali radę przed operacją, to dlaczego tego dalej nie kontynuują? Tylko czekają, Boże, czy mnie jednak przyjmą, czy mnie wytną ten kawałek żołądka. A co dalej, co później? Przecież to jest bardzo poważna operacja. I to jest leczenie otyłości, to jest metoda, koń by się uśmiał, ale jeszcze na ten temat pewnie będziemy mówić. Lekarz może zalecić przyjęcie szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, aby zapewnić ochronę przed wirusami, które mogą powodować dalsze uszkodzenie wątroby. Na temat szczepionek to wiecie, co ja mam na myśli. Utrata wagi, jeszcze dalej. Przeprowadzono badania sugerujące, że redukcja masy ciała i dieta wysokobiałkowa mogą pomóc w redukcji tłuszczu w wątrobie. W jednym z badań z udziałem 25 ochotników zespół badawczy pobrał próbki krwi i moczu oraz wykonał skany ciała, aby ocenić zawartość tłuszczu w wątrobie i ilość białka wydalanego z organizmu w 3 ustępach czasu. Początek utrzymania wagi, 6 miesięcy później, potem 2 lata później. Po 2 latach utrzymywania obniżonej masy ciała, wzrost spożycia białka wiązał się ze zmniejszeniem stłuszczenia wątroby. Co więcej, ponad połowa uczestników, u których wcześniej zdiagnozowano niealkoholowe stłuszczenie wątroby, nie miała już stłuszczenia po prostu wątroby. Dobrze. To tylko tyle, jeżeli chodzi o nawiązanie do tematu, czym jest ta czym jest ta przypadłość, czym jest ta choroba. I teraz ewentualnie, kochani, jak można wyjść z tego? A wyjść z tego, kochani, to można w ten sposób, że po prostu zastosować odpowiednią kurację, wspomaganie metaboliczne i nakarmić odpowiednio jelita. I tu ogromną rolę spełnia tak zwana skrobia oporna. I dalej powiemy sobie, oczywiście linki do wszystkich tych artykułów będą w opisie audycji, więc teraz, co to jest ta skrobia oporna? Być może niektórzy z Was nie słyszeli o tym, o skrobi na pewno słyszeli, co to jest, ale co to jest ta skrobia oporna? A więc skrobia oporna, jak codzienne produkty wspierają trawienie i leczenie cukrzycy. Trawienie pokarmów i leczenie cukrzycy. To jest artykuł z 24 lipca 2025 roku. Autorem jest pani Joanna Jaroszewska. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o znaczeniu błonnika i probiotyków dla zdrowia jelit, odporności, metabolizmu. Kochani, oczywiście, że się mówi, ale jak ja słyszę, na przykład ci, którzy w sposób niezrozumiały stosują dietę karniwora, czyli dietę mięsożerców, że tak powiem, i kojarzą sobie tylko to z jedzeniem mięsa, albo dietę keto, którą kojarzą wyłącznie z jedzeniem mięsa i samego tłuszczu, a dieta keto, low carb, czyli niskowęglowodanowa, w odróżnieniu od tego, co dzisiaj jemy, high carb, dieta wysokowęglowodanowa, mąka, ciasteczka, ponczusie i tak dalej, słodkie napoje, a więc często ci ludzie kompletnie, jak robię moje audycje może w ten sposób i czasami ktoś się pojawia, kto ze mną dyskutuje albo w ogóle mnie obrzuca po prostu kalumniami. Człowieku, idiotyzmy, nic nie rozumiesz i tak dalej. Czego nie rozumiem? Jeżeli w takim razie, ostatnio robiłem taką audycję na temat diety karniwora, po prostu to chodzi o to, albo na temat diety paleolitycznej tak zwanej, bo to się mówi, że tamci ludzie kiedyś, czy z jaskiń jedli tylko samo mięso. Dobrze, jedli mięso, ale jedli również to, co znaleźli gdzieś tam wokół siebie, w lesie, w puszczy. Po drugie, mieli długie okresy głodów niejednokrotnie, mieli dużo ruchu, więc jeżeli chcemy przeszczepić na nasz dzisiejszy grunt
jakikolwiek sposób odżywiania, bo to trudno nazwać dietą, bo generalnie z języka greckiego dieta to jest sposób odżywiania się. A więc oni mieli kiedyś taki sposób, nienaukowy totalnie, tylko wynikający po prostu z samego życia. A dzisiaj my siedzimy przy kompach, przy komputerach, tak jak ja dzisiaj z wami nagrywam tę audycję, mamy mało ruchu, mamy zupełnie inne warunki, jeździmy samochodami, jeździmy po prostu koleją, autobusami i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy tyle ruchu, nie musimy biegać za mamutami i ciskać dzidami, żeby zabić mamuta i tak dalej, ale za to sposób odżywiania chcemy przeflancować. Przecież to się dosłownie, kochani, kupy nie trzyma. Albo bierzemy z całością, albo wybiórczo, tylko po kawałku, to się jeszcze raz powtarzam, kupy nie trzyma. I ci ludzie nieraz mówią, ale proszę pana, ale po co, do czego nam błonnik? Jakie probiotyki, do czego? Lwy przecież polują na antylopy, na bawoły. Zgadza się. I od czego zaczynają żarcie przeważnie? Od jelit, od podrobów, tam wszystkiego, dlatego że w żołądkach tych roślinożerców oni znajdują to, co również jest potrzebne dla zwierzęcia drapieżnego, które ma krótkie jelita. Dopiero później, ewentualnie, jeżeli to jest tylko możliwe, zabierają się za spożywanie po prostu mięsa, czyli mięśni tego upolowanego roślinożercy. A więc coraz częściej mówi się o znaczeniu błonnika i probiotyków dla zdrowia jelit, odporności, metabolizmu. Jednak mniej znanym, a równie istotnym składnikiem diety jest skrobia oporna. Choć wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jej obecności w codziennych produktach, oporna skrobia może pełnić rolę niezwykle korzystną dla organizmu. Od wsparcia trawienia, przez stabilizację poziomu cukru we krwi, aż po wpływ na mikrobiotę jelitową. W tym artykule wyjaśnimy dokładnie, co to jest skrobia oporna, jak powstaje, gdzie występuje i jak można wprowadzić ją do diety, by wspierać zdrowie na wielu poziomach. Wiedza w pigułce. Skrobia oporna to forma węglowodanu. Uwaga, który nie ulega rozkładowi w jelicie cienkim. A więc nie powstaje z niej od razu szybko glukoza. Czyli nie ma niebezpieczeństwa hiperglikemii, wysokich poziomów glukozy we krwi. Ona przechodzi do jelita grubego i stanowi pożywkę dla mikrobioty jelitowej, czyli dla dobrych bakterii obecnych w jelicie. Zalety włączenia jej do diety to m.in. unikanie gwałtownych wzrostów glukozy, wspieranie układu trawiennego oraz wspomaganie redukcji masy ciała. Znajduje się w ziemniakach, ryżu, płatkach owsianych, roślinach strączkowych, ziarnach zbóż, zielonych bananach. Kluczowy jest nie tylko dobór produktów, ale również odpowiednie ich przygotowanie. I tutaj znowu byłby problem, bo ludzie od razu, ci, którzy od diety keto, źle rozumiejący dietę keto, czy od diety carnivore i tak dalej, mówią, ziemniaki, ryż, absolutnie żadnych płatków owsianych i tak dalej, żadnych roślin strączkowych. A dlaczego nie? Człowiek jest wszystkożercą, tak prawdę mówiąc. Ja nie mówię, że nie macie jeść mięsa. Jeżeli ktoś chce jeść mięso, niech je mięso. Ale do tego musi równoważyć produktami roślinnymi. Co to jest skrobia oporna? Skrobia oporna, i tutaj po angielsku resistant starch. To dlaczego o tym mówię po angielsku? Dlatego, że to się będzie pojawiało w następnym artykule. To forma węglowodanu, która mimo że zaliczana jest do skrobi, nie ulega trawieniu w jelicie cienkim człowieka. Oznacza to, że nie rozkłada się na glukozę i nie podnosi gwałtownie poziomu cukru we krwi. Zamiast tego przechodzi do jelita grubego, gdzie staje się, jak mówiliśmy, pożywką dla dobrych bakterii jelitowych, tak zwanych dwudzielnych. To właśnie dlatego skrobia oporna porównywana jest często do błonnika pokarmowego. Wyróżniamy kilka rodzajów skrobi opornej. Typ pierwszy, fizycznie niedostępna dla enzymów trawiennych, na przykład w nieprzetworzonych nasionach i pełnych ziarnach.
Typ drugi, naturalnie oporna, na przykład uwaga, w surowych ziemniakach i zielonych bananach. Typ trzeci, powstaje w wyniku retrogradacji po ugotowaniu i schłodzeniu. A więc mamy ryż, który oziębiliśmy, ziemniaki, które oziębiliśmy, makaron, który żeśmy oziębili. Typ czwarty, sztucznie modyfikowana chemicznie skrobia oporna, rzadziej spotykana w diecie. Wszystko to sprawia, że pytanie, czym jest skrobia oporna, staje się coraz bardziej popularne wśród osób zainteresowanych zdrowym żywieniem. Jak powstaje? Powstawanie skrobi opornej zależy od jej typu. Skrobia typu pierwszego i drugiego występuje naturalnie w surowych produktach, na przykład w zielonych bananach czy surowych ziemniakach, ale przecież nie będziemy, kochani, jeść surowych ziemniaków. Jednak najciekawsza dla praktyki dietetycznej jest skrobia typu trzeciego, która tworzy się poprzez tak zwaną retrogradację. Proces ten zachodzi wtedy, gdy produkt zawiera dużo skrobi, na przykład ziemniaki, ryż, makaron. Zostaną najpierw ugotowane, a następnie schłodzone. Pod wpływem obróbki termicznej struktura skrobi ulega zmianie. Z łatwo przyswajalnej tej mazi, tej papki takiej, bo na przykład makaron możemy rozkleić, czy ryż możemy rozkleić, ziemniaki ugotowane jeszcze potłuc i tak dalej, z jakimś sosikiem, jakie to fajne, jakie to smaczne. I wówczas oczywiście taka skrobia jest bardzo łatwo przyswajalna i z tej skrobi powstaje oczywiście glukoza i z tej formy łatwo przyswajalnej dzięki schłodzeniu staje się częściowo odporna na działanie enzymów trawiennych. Dlatego właśnie zimny ryż, ziemniaki z sałatki jarzynowej, zimne, czy schłodzone płatki owsiane mogą być znacznie bardziej korzystne metabolicznie niż te same produkty podawane na ciepło. W czym występuje skrobia oporna? Skrobię oporną można znaleźć w wielu znanych produktach spożywczych. Warto wiedzieć, że to, gdzie występuje, zależy nie tylko od rodzaju produktu, ale także od sposobu jego przygotowania i przechowywania. Niektóre z produktów zawierają skrobię oporną naturalnie, inne po odpowiednim schłodzeniu. I tu przykładem jest na przykład zamrożenie chleba. Audycję na ten temat już tutaj macie na moim kanale. Po co mrozić chleb? Zamrozić chleb, zamienić jego skrobię na skrobię oporną, wyjąć oczywiście ten chlebek z zamrażarki i pozwolić, żeby ten chleb w sposób zupełnie naturalny po prostu rozmarzł się. Wówczas w chlebie będziemy mieli tak zwaną skrobię oporną. Do najlepszych źródeł skrobi opornej należą ziemniaki, szczególnie po ugotowaniu i schłodzeniu. Skrobia oporna w ziemniakach to popularne źródło w kuchni polskiej. Ryż po ugotowaniu i wystudzeniu przez kilka godzin w lodówce. Płatki owsiane, zwłaszcza przygotowane jako nocna owsianka i spożywane na zimno. Rośliny strączkowe, fasola, ciecierzyca, czyli dzieciorka, soczewica. Zielone banany, niedojrzałe, jeszcze twarde, zawierają skrobię typu drugiego. Pełnoziarniste pieczywo i chleb razowy, szczególnie spożywane na zimno. Kukurydza, jęczmień, żyto, ziarna zbóż zawierają umiarkowane ilości skrobi opornej. Co tu jeszcze? Skrobia oporna na trawienie. Co się dzieje w jelitach? Działanie skrobi opornej na trawienie przypomina działanie błonnika fermentującego. Dzieje się tak, ponieważ nie jest trawiona w jelicie cienkim, natomiast trafia do jelita grubego, gdzie fermentuje, produkując kwasy tłuszczowe o krótkim łańcuchu. Na przykład maślan, czyli butyrat. Maślan, który wspaniale działa na jelito. Propionian i octan. Maślan pełni bardzo ważne funkcje. Odżywia komórki nabłonka jelitowego, działa przeciwzapalnie, wspomaga regenerację śluzówki jelita, może zmniejszać ryzyko rozwoju raka jelita grubego, wspiera mikroflorę, czyli mikrobiotę tak zwaną jelitową. Dzięki temu oporna skrobia wspiera nie tylko perystaltykę, ale i ogólne zdrowie przewodu pokarmowego, mikrobioty i odporności.
Dalej, skrobioporna cukrzyca, wpływ na indeks glikemiczny. Spożywanie skrobiopornej przez osoby z cukrzycą to temat, który budzi coraz większe zainteresowanie. U osób chorujących na cukrzycę typu 2 lub z insulinoopornością włączenie produktów bogatych w skropię oporną może pomóc obniżeniu poposiłkowego wzrostu glukozy, poprawie wrażliwości komórek na insulinę, wsparciu redukcji masy ciała dzięki większemu uczuciu sytości. Dodatkowo skrobia oporna obniża indeks glikemiczny IG posiłków, co wymaga uniknąć wahań poziomu cukru we krwi. Ma to ogromne znaczenie w długofalowej kontroli glikemii. Z tego powodu dieta bogata w skrobię oporną u cukrzyka może być elementem skutecznej terapii żywieniowej. Zalecana dawka u osób z cukrzycą to około 20-30 gramów dziennie i tak dalej. I tutaj, kochani, skrobia oporna, jak prowadzić ją do diety, przeczytacie sobie dokładnie i tak dalej. Już teraz nie będę tego odczytywał. Natomiast jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli skrobia oporna może przyczynić się do regulacji poziomu glukozy we krwi, zapobiega skokom, czyli zapobiega na przykład hiperglikemii. Jeżeli skrobia oporna może przyczynić się do zmniejszenia stopnia insulinooporności, to równie ta dobrze skrobia oporna będzie się przyczyniać do tego, żeby zmniejszyć zagrożenie wątroby niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. I teraz popatrzcie, mamy tutaj następny artykuł dotyczący o roli tej skrobi opornej w przypadku niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, że linki do tych wszystkich artykułów będą w opisie audycji i tak dalej, natomiast my się posłużymy tutaj oczywiście po prostu translacją. Artykuł, kochani, z 19 lutego 2024 roku. Rola skrobi opornej w łagodzeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Przegląd. Więc krótko jeszcze przypomnijmy, że niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby stała się poważnym globalnym problemem zdrowotnym, ściśle związanym z otyłością, insulinoopornością i zespołem metabolicznym. I teraz tylko od razu w trend z mojej strony. Czytam masę artykułów. Ostatnio czytałem bardzo ciekawe artykuły na temat insulinooporności, na temat otyłości i tak dalej. I wiecie co? Kapitalnie zrobione badania, rewelacyjne opracowania i wnioski takie, że można, przepraszam za wyrażenie, wyskoczyć z butów razem ze skarpetkami. Jakie błędy popełniają naukowcy? Gdzie tłumaczą na przykład, że przykładowo, jeżeli człowiek jest otyły, to otyłość powoduje, że wzrasta stopień zakwaszenia organizmu. Czyli kompletnie nie kojarzą sobie, że to jest zakwaszenie organizmu, zatrucie organizmu jest powodem otyłości, a nie odwrotnie. To zakwaszenie promuje insulinooporność, to zakwaszenie promuje powstawanie cukrzycy typu 1 i ponad 70 chorób, z którymi medycyna akademicka nie jest, kochani, w stanie sobie kompletnie skutecznie poradzić. Jest leczenie, leczenie, leczenie. Ja już pomijam tutaj inne względy tego leczenia, o czym wy doskonale po prostu wiecie, czego się domyślacie. I teraz tak. Ta choroba NAFLD obejmuje spektrum schorzeń wątroby od prostego stłuszczenia po niealkoholowe stłuszczenie, zapalenie wątroby. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Niealkoholowe stłuszczenie, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, potencjalnie prowadząca do marskości i niewydolności wątroby i z czasem do nowotworu. Wśród wielopłaszczyznowych podejść do leczenia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, badaniem interwencji dietetycznych, a w szczególności roli skrobi opornej
zyskało znaczne zainteresowanie ze względu na jej potencjalne korzyści terapeutyczne. W tej chwili już nie będę odczytywał, czym jest niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, bo myśmy już o tym mówili. Jest tylko powiedziane, że dokładna przyczyna tej choroby nie jest do końca jasna. Nie rozumiem dlaczego. To jest podstawowa sprawa: zatrucie organizmu, zakwaszenie organizmu, czyli kwasica metaboliczna niskiego stopnia, wieloletnia, która niszczy, żre nasz organizm jak rdza żelazo. Ale ta przyczyna wiąże się ona z czynnikami takimi jak otyłość, insulinooporność, zespół metaboliczny, predyspozycje genetyczne. Ach, jak chętnie oni jadą na tych predyspozycjach genetycznych, i niektóre wybory dotyczące stylu życia. Jeszcze raz, kochani, powiedzmy, naprawdę znam temat wpływu utajonej, bezobjawowej, czyli tak zwanej latentnej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, wieloletniej. Jeszcze raz powtarzam, to kwasica metaboliczna dotycząca, czyli zakwaszenie przestrzeni międzykomórkowych, a nie ma to wielkiego związku z kwasicą krwi, czyli z acydemią, bo to jest w ogóle mylone przez wielu lekarzy i przez wielu naukowców, bo czytam artykuły, gdzie mówi się, że kwasica metaboliczna dotyczy po prostu krwi. Nie, to nie jest to samo. Zakwaszenie krwi, a kwasica metaboliczna to są dwie różne rzeczy. A więc otyłość, insulinooporność, jak powiedziałem, są promowane przez zakwaszenie. Objawy we wczesnych stadiach mogą nie być widoczne, ale wraz z postępem choroby u pacjentów mogą wystąpić zmęczenie, dyskomfort w jamie brzusznej, powiększenie wątroby, a w ciężkich przypadkach żółtaczka. Diagnoza często stawiana jest, uwaga, przypadkowo, na podstawie różnych badań, w tych badań krwi, badań obrazowych lub biopsji wątroby w bardziej zaawansowanych przypadkach. Leczenie opiera się przede wszystkim na zmianie stylu życia, obejmującej zdrową dietę, trzeba tylko określić, co to znaczy zdrowa dieta, regularną aktywność fizyczną i unikanie alkoholu. Ale może być alkoholowe stłuszczenie oczywiście wątroby. Celem tych zmian jest zapobieganie postępowi choroby i zmniejszenie związanego z nią ryzyka. Ale uwaga, czytajcie uważnie. Celem tych zmian jest zapobieganie postępowi choroby. Aha, czyli można ewentualnie zmniejszyć postęp, a nie można tego cofnąć? Kochani, można. Można. Jeżeli ktoś mówi, że nie można, to się bardzo po prostu myli. Jakie jest znaczenie skrobi opornej? Skrobia oporna, jak już wiecie, to rodzaj węglowodanów, które nie ulegają trawieniu w jelicie cienkim, przechodząc w dużej mierze nienaruszone do jelita grubego, gdzie ulegają fermentacji pod wpływem bakterii jelitowych. W procesie fermentacji powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Już była o tym mowa w poprzednim artykule. Przypomnijmy to sobie, jak octan, propionian i maślan, które wywierają różnorodne działania fizjologiczne na organizm. Istnieje kilka rodzajów skrobi opornej. Mówiliśmy o tym, więc ja tego nie będę odczytywał. I teraz, jakie są mechanizmy działania łagodzące postępy, tu ja dodaję, niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby? To nie są tylko działania, które mają łagodzić postępy. To są działania, które będą cofać tę chorobę. Modulacja mikrobiomu, nie mikrobiomu, kochany doktorze, tylko mikrobioty jelitowej. Kochani, są dwa pojęcia, tak przy okazji. Mikrobiota i mikrobiom. Mikrobiota to jest zespół wszystkich organizmów, które żyją w naszym jelicie. Bakterie, wirusy, grzyby i tak dalej. Mikrobiota. Ale mikrobiom to są wirusy, bakterie, grzyby i tak dalej, łącznie z ich genami. To jest mikrobiom. I te dwa pojęcia, mikrobiom i mikrobiota, są bardzo często po prostu mylone. Nawet przez fachowców. Ja nie chcę się wymądrzać. Ja też kiedyś tego nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, to szukałem, o co chodzi. I między innymi kiedyś trafiłem na przeciekawy artykuł w piśmie, w kwartalniku hipoalergicznym, wydawanym przez panią Żanetę Gelc. To były numery wydawane offline, czyli fizyczne, papierowe.
Teraz to wszystko jest tylko online. I tam znalazłem przeciekawy artykuł, który mnie po prostu oświecił. Aha, taka jest różnica. Skrobia oporna działa jak prebiotyk. A co to jest prebiotyk? To jest spożywka dla dobrych bakterii, wspomagając wzrost pożytecznych bakterii jelitowych. Fermentacja skrobi opornej prowadzi do zwiększonej produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza maślanu, który jest kluczowy dla utrzymania funkcji bariery jelitowej i zmniejszenia jej przepuszczalności. Wzmocniona integralność bariery jelitowej ogranicza translokację szkodliwych produktów bakteryjnych, zmniejszając stan zapalny i postęp tej choroby, o której cały czas mówimy. Poprawa wrażliwości na insulinę. Badania sugerują, że spożycie skrobi opornej pozytywnie wpływa na wrażliwość na insulinę i metabolizm glukozy. Poprzez modulację mikrobioty jelitowej i zwiększenie produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza propionianu, skrobia oporna pomaga regulować homeostazę glukozy, utrzymywać po prostu cały czas równowagę i zmniejszać insulinooporność, a tym samym wpływając na fundamentalny aspekt patogenezy niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Osłabienie lipogenezy, czyli powstawania tłuszczowców w wątrobie i stanu zapalnego. Skrobia oporna wykazała potencjał w zmniejszaniu lipogenezy, czyli odkładaniu się tłuszczów w wątrobie i zmniejszeniu stanu zapalnego poprzez modulację różnych szlaków sygnałowych. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe pochodzące ze skrobi opornej są powiązane z obniżaniem ekspresji genów lipogenicznych i hamowaniem uwalniania cytokin prozapalnych, łagodząc w ten sposób gromadzenie się tłuszczu w wątrobie i stan zapalny związany z tą naszą chorobą, o której cały czas mówimy. No i tutaj jakie są dowody kliniczne, badania, więc są modele zwierzęce i tak dalej, masę tych badań i tak dalej, i tak dalej. Wśród tych interwencji dietetycznych skrobie oporne, czyli resistant starch, zyskały uwagę jako prebiotyki, czyli pożywki dla dobrych bakterii, wykazujące zdolność do łagodzenia stanu zapalnego u osób z zespołem metabolicznym. No i niniejszy przegląd ma na celu wyjaśnienie mechanizmów działających w osi jelitowo-wątrobowej w celu złagodzenia NAFLD, czyli tej całej naszej choroby, oraz dostarczenie dogłębnej wiedzy na temat tego, jak resistant starch, czyli jak skrobia oporna w diecie, skutecznie przeciwdziała stanom zapalnym wywołanym przez czynniki dietetyczne itd., itd. Więc najnowsze odkrycia silnie sugerują, że spożywanie skrobi opornej indukuje zmiany, czyli wpływa na powstawanie zmian w strukturze mikrobioty jelitowej, nie mikrobiomu, panie doktorze, wzmacnia tolerancję immunologiczną błon śluzowych oraz wspomaga produkcję niezbędnych metabolitów mikrobiologicznych, jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i wtórne kwasy żółciowe. One odgrywają oczywiście bardzo ważną rolę i tak dalej, i tak dalej. Dalej, jakie są sposoby włączenia skrobi opornej do diety? A więc włączenie skrobi opornej do diety polega na włączeniu do niej określonych produktów spożywczych, o których wiadomo, że zawierają ten korzystny węglowodan. Należą do nich surowe lub zielone banany, znowu powtarzamy, to rośliny strączkowe, takie jak fasola, soczewica, produkty pełnoziarniste, takie jak jęczmień, owies oraz gotowane i chłodzone produkty skrobiowe, takie jak ziemniaki i ryż i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, wiecie o co chodzi, dochodzimy do wniosku. Niealkoholowa, stłuszczeniowa choroba wątroby stanowi coraz większe wyzwanie zdrowotne na całym świecie. Badania nad interwencjami dietetycznymi, a w szczególności nad rolą skrobi opornej, oferują obiecujące możliwości leczenia, łagodzenia postępu tej choroby. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Dr Jagdish Singh po prostu, i to jest wszystko, zatrzymuję udostępnienie. Kochani, jeszcze raz powtarzam, niealkoholowa
stłuszczeniowa choroba wątroby jest to bardzo groźna rzecz. Wielu z nas, powtórzę to, co mówiłem na początku, często nie zdaje sobie tylko sprawy, że to ma. To prowadzi do naprawdę poważnych rzeczy. Akurat kilka dni temu, nie, przepraszam, wczoraj przeczytałem artykuł o naszej słynnej piosenkarce pani Urszuli. Urszulę każdy zna jej szczególny utwór Latawce, dmuchawce, wiatr, czy Konik na biegunach i tak dalej. Mąż jej zmarł po 10 latach małżeństwa po prostu na nowotwór wątroby. Ale z czego to się wzięło? Z czegoś to się wzięło, tak? A więc najprawdopodobniej na początku to było niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. To jest taki tylko przykład. Wielu z nas może na to po prostu cierpieć, nie wiedząc o tym. Trzeba o siebie zadbać. I teraz w jaki sposób? Ja na swoim kanale mam audycję kochani, w playliście kompleksowy program zdrowia. Znajdźcie tą audycję i tam mam taką audycję charakterystyczną, gdzie mówię o detoksie organizmu, o tym, w jaki sposób przywrócić energię organizmowi i tak dalej. Ja tłumaczę tam 5 zasad powrotu do zdrowia, do równowagi metabolicznej. To jest odkwaszanie, czyli domineralizowanie organizmu, tam jest po prostu zadbanie o naczynia krwionośne, wzmocnienie, oczyszczenie i tak dalej. Tam jest nawodnienie organizmu, tam jest wyrównanie poziomu cukru, insuliny we krwi, wzmacnianie odporności, tam jest dożywienie, rewitalizacja flory bakteryjnej, czyli mikrobioty jelitowej, dożywienie komórek. Tak 5 ważnych elementów. I to wystarczy, bo to jest 5 dziedzin, 5 obszarów naszego organizmu, o które należy zadbać. Jeżeli to zrobimy, to momentalnie działamy po prostu na cały organizm. I to jest, w ogóle to jest program pracowany przez czeskich lekarzy na bazie bardzo wysokiej jakości suplementów diety. Jeżeli chodzi o wątrobę, ja sam stosuję, zaraz nie mam, nie wiem czy tutaj mam akurat, gdzieś pod ręką, gdzieś chyba wyniosłem, to może mam, jeden też na przykład już skierowany odpowiednio chodzi o wątrobę, to stosuję. Jako chłopak w 6. klasie zachorowałem na żółtaczkę. To była w latach 60. taka epidemia żółtaczki w Polsce wśród dzieci. Taki liver support oparty o składniki roślinne, a więc wspomagam cały czas. Wielu z Was wie, nakręcam tę audycję akurat na początku lutego 2026 roku, 2 stycznia 2026 skończyłem 72 lata. Czuję się całkiem dobrze, chociaż kochani, no chciałoby się jeszcze lepiej, ale cały czas coś robię. Od tego nie ma wyjścia, bo jeżeli będziemy tylko liczyć na to, że lekarze nas uratują, to lekarze mogą ratować nasze życie, ale zdrowia nie uratują, a więc coś trzeba zrobić. Czy zgodnie z tym programem, który ja dysponuję, który robię od 13 lat, a profilaktyką zajmuję się ponad 30 lat, czy znajdziecie coś innego, ale róbcie coś, co będzie dla Was odpowiednie, w czym będziecie mieli pewność, że Wam to po prostu pomoże utrzymywać zdrowie. Jeżeli mamy nasze samochody, nasze domy i tak dalej i staramy się o nie dbać, samochód prowadzimy co pewien czas do mechanika, na przeglądy, wymieniamy oleje, wymieniamy na przykład akumulator co kilka lat na przykład, bo stary siada i tak dalej, smarowanie, jakieś wiadomo, łożyska, nie łożyska. Jeżeli dom, patrzymy czy dachówki nie pękają, a może coś innego, dbamy o to, bo inaczej nie będziemy gdzie mieszkać, to pytanie, a co z naszym ciałem? Dlaczego o nie dbamy? Wystarczy tylko wziąć codziennie prysznic, to wszystko, coś na ząb rzucić, coś ewentualnie wypić? Niekoniecznie. Tym bardziej, że jeżeli dużo grzeszymy, w cudzysłowie oczywiście, a więc kwestia snu, a więc kwestia na przykład niewłaściwego odżywiania się, ale smacznego, to w to miejsce musi iść wspomaganie organizmu. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno. Ja daję tylko wiedzę, wielokrotnie to niejednokrotnie powtarzam, ale jak to się mówi, nie powiem już tego, że można, że tak powiem, a nie, powiem, no otwarcie. Jest takie powiedzenie,
Konia można doprowadzić do wodopoju, natomiast nie można go zmusić do tego, żeby zaczął pić. A więc ja mogę tylko dać informację, przepraszam, jeżeli kogoś ewentualnie w ten sposób urażę, ale wiecie, jaka jest pragmatyka tego wszystkiego. Daję wiedzę, mam kolosalne doświadczenia naprawdę na wielu ludziach. Ktoś chce, może się do mnie zgłosić, możemy rozmawiać. Jeżeli ktoś nie chce, tylko wysłuchał, niech robi, niech szuka dla siebie czegoś innego, ale niech szuka, niech coś zrobi, bo naprawdę może być źle. Dobrze, na dzisiaj tyle, kochani, tego wywnętrzania się z mojej strony. Życzę jak zwykle Wam wszelkiego dobra, przede wszystkim zdrowia, tego, żebyście mieli odkwaszone mózgi, a więc żebyście patrzyli przez niebieskie, różowe okulary na świat, bo po co przez czarne ewentualnie, a wielu z nas to robi. Życzę Wam, mówię, wszelkiego dobra. Zachowujcie optymizm życiowy, radość z każdej najdrobniejszej rzeczy. Cieszcie się tym, że żyjecie w ogóle. Każdą chwilą, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście proszę Was w tej chwili o lajki. Powtórzę moją prośbę z początku audycji o subskrypcję, o to, żebyście się dzielili linkami do tej audycji innymi, ze swoimi bliskimi, znajomymi, bo to jest bardzo ważne. Mnie niesamowicie zależy, żeby ten kanał szedł w górę. Nie mam z tego nic, że tak powiem. Nie monetyzuję tego kanału. Mówiłem kilka razy, że nie spełniam standardów społecznych YouTube'a, więc w związku z tym oni nie dadzą tu reklam, żebym ja ewentualnie zarabiał na reklamach, ale ja nie chcę. Ja chciałem wstawić reklamy jedynie po to, żeby ewentualnie YouTube zaczął windować ten kanał. No ale że nie spełniam kryteriów, jestem jakiś nieprawomyślny chyba z jakichś różnych względów, no to nie mam reklam i święty spokój, bo sam nie lubię reklam w audycjach oglądać. I wy też macie święty spokój od reklam, ale jedynie dzięki waszej aktywności ten kanał może iść w górę. Dziękuję wam za waszą obecność, za to, że jesteście, za to, że wysłuchujecie, za to, że często wspieracie mnie swoimi komentarzami, albo czasami po prostu podpowiadacie, jakim tematem ewentualnie mógłbym się później jeszcze dodatkowo zająć. Tak jak ostatnio Andrzej Kmita, z którym miałem kilka wywiadów, mówi: Janusz, kiedy zrobisz temat o kozieradce? Ja mówię: nie wywnętrza się, nie krzycz na mnie, zrobię. Zrobię o kozieradce również. Wszystkiego dobrego, chłopaki.